Pogoda paskudna, pioruńsko zimno, ale niebo mamy dzisiaj piękne. Na naszym rynku coraz więcej mamy chińskich marek. Bike, Fortling, Omoda, Jayku to są marki, które są rdzennie chińskie, ale coraz więcej jest marek, które szukają korzeni w europejskiej motoryzacji. To choćby MG, to choćby Volvo. Ja nazywam się Juliusz Szalek, a przed Państwem Leapmotor C10, czyli samochód rdzennie chiński, który szuka korzeni w europejskiej motoryzacji za sprawą grupy Stellantis. No i co to ma do rzeczy z marką Leapmotor? Ano ma wspólnego tyle, że marka Leapmotor za sprawą koncernu Stellantis chce być bardziej europejska niż jest chińska. Model C10 to SUV segmentu C. Drugie auto tego producenta po małym, zgrabnym, elektrycznym T03, którego test oczywiście możecie zobaczyć na naszym kanale Auto Made in China. O ile jednak T03 jest mały, bardzo spartański, no i typowo miejski, tak C10 to pełnowymiarowy SUV, który konkurować może z niezliczoną liczbą SUV-ów segmentu C. Jeśli odsiejemy od tego auta spalinowe i zostawimy tylko elektryczne, jest ich mniej, ale nadal sporo. To choćby Volkswagen ID.4, to choćby Peugeot E5008, to choćby Tesla Y, no i to choćby Kia EV3, a w przyszłym roku Kia EV5. No i dla porządku tylko dodam, że auto ma 4,70 m długości, a rozstaw osi to 2,85 m. Design może i przypomina nieco mydelniczkę, ale z przodu dominują obłe kształty. Reflektory bardzo wąskie. Z boku nie ma tych charakterystycznych czarnych nadkoli. Jest tylko czarny próg. No i są też modne klamki, jednak nie jestem przekonany do tego rozwiązania. Najzabawniejsza jednak rzecz to kluczyk, a tak naprawdę karta. Karta, którą musimy gdzieś przyłożyć. Gdzie? Nie, moi drodzy. Kartę musimy przyłożyć do lusterka. I teraz samochód się otworzył i możemy wsiąść do środka. Zanim jednak wejdziemy do środka, to szybki rzut oka na tył samochodu, a tutaj modna listwa, modny napis, 18 cm prześwit i bagażnik, który ma aż 435 litrów pojemności. Wiem, zaraz napiszecie, że w tak dużym samochodzie tak mały bagażnik to się nie mieści w głowie. Chińczykom jakoś się to mieści w głowie. Mamy zatem bagażnik wyłożony miękką tkaniną. Tak, mamy jeden haczyk, mamy drugi haczyk, mamy lampkę, mamy roletkę, która została zdjęta i mamy dodatkowe schowki. W środku, na tylnej kanapie, miejsca jest naprawdę bardzo dużo. Siedzę, zobaczcie, sam za sobą i nawet kolanami nie dotykam fotela. Zresztą fotel tutaj z tyłu wyłożony jest twardym materiałem, a tutaj mamy przegródkę na jakieś drobne elementy. Miejsca nad głową jest wystarczająco, na lewą rękę również, a obicie drzwi jest nawet miękkie. A gdzie w takim razie może spocząć moja prawa ręka? No oczywiście na podłokietniku. Dajcie mi chwilę. O, jest podłokietnik, ale nie ma cup holderów. Z tyłu nie ma także regulacji klimatyzacji. Nic oprócz 2 gniazd USB. Tylko kratki wylotów powietrza. Ale tunelu też nie ma. Miejsca za kierownicą też jest sporo i siedzi się tutaj wygodnie. Ale najważniejsze to, żeby uruchomić samochód, tę kartę muszę położyć w tym miejscu. Bez tego nie będę mógł wrzucić biegu. Zatem karta wędruje w miejsce, gdzie tak naprawdę powinien leżeć telefon i dopiero teraz mogę wrzucić bieg. No właśnie, to pytam się, gdzie mam w takim razie położyć telefon? No bo miejsce na telefon jest tutaj, więc za każdym razem kartę muszę przerzucić na przykład tutaj. Bo w kieszeni trzymać jej też nie mogę, bo muszę ją tutaj położyć. Z praktycznych rzeczy mamy duże schowki w drzwiach, mały schowek przed pasażerem, nawet bym powiedział, że on jest mikroskopijny. Bochenek chleba tutaj na pewno nie wejdzie. Mamy duży schowek w podłokietniku, mamy 2 cup holdery, no i mamy drugi schowek w drzwiach. I teraz ważna informacja. Leapmotor C10 to samochód, w którym nie znajdziecie żadnego tradycyjnego przycisku. Bo jedyne przyciski, które mogłyby aspirować do miana tradycyjnych, są w drzwiach i służą otwieraniu szyb i przy kierownicy, chociaż tak naprawdę to są takie suwaczki i gładziki. Całe sterowanie, jak to w chińskim samochodzie, przeniesiono do ekranów.
Tapetę na ekranie centralnym możemy sobie zmieniać, a ustawienia znajdziemy tutaj. Tutaj są wszystkie ustawienia w postaci ikonek, a tutaj mamy ustawienia samochodu i poszczególne kategorie, czyli oświetlenie, drzwi i szyby, ładowanie, jazda, ADAS, dźwięk, asystent i motor, wyświetlacz i system. Najważniejsze jednak, że system jest w języku polskim. O ile na co dzień ustawieniami oświetlenia nie będziemy się często zajmować, tak w przypadku już na przykład ustawienia lusterek musimy kliknąć drzwi i szyby, musimy kliknąć lusterko wsteczne, musimy przesunąć dźwignię na kierownicy po lewej stronie dla lusterka lewego, po prawej stronie dla lusterka prawego i gotowe. Bardzo często będziecie także zaglądać do ustawień ADAS, czyli wszystkich systemów, które są na tym pokładzie, a jest ich całkiem sporo. Pierwszą rzecz, którą zrobicie, to wyłączycie inteligentny asystent prędkości. Drugą rzecz, którą zrobicie, to będzie bezpieczeństwo czynne i wyłączycie, moi drodzy, ostrzeżenie przed kolizją z przodu, także z tyłu, i ostrzeżenia dźwiękowe, i wykrywanie martwego pola, i ostrzeżenie o otwarciu drzwi, i ostrzeżenie przed kolizją z tyłu, i ostrzeżenie o pojeździe zbliżającym się z tyłu, i ostrzeżenie o rozproszeniu uwagi. Dlaczego to zrobicie? Bo podczas jazdy tutaj wszystko brzęczy, pika i piszczy, a najgorsza informacja jest taka, że po wyłączeniu samochodu i ponownym jego uruchomieniu wszystkie te systemy znowu stają się aktywne. A czy wnętrze C10 jest nieco mniej bezduszne niż jego nazwa? Tak, te materiały są przyjemne w dotyku, choć gładkie. Tutaj nie znajdziecie żadnej faktury. Nawet ten dekor również jest wykonany z gładkiego materiału. Wszystkie materiały, które mnie otaczają, przypominają mi te zastosowane w Tesli, czyli w większości chińskich samochodów. On niczym szczególnym się nie wyróżnia. O, a te dekory tutaj to nie jest aluminium, to jest plastik, ale miły w dotyku, również na kierownicy. Zanim ruszymy w drogę, muszę się z Wami podzielić pewnym spostrzeżeniem. Dlaczego Leapmotor C10 wywołuje tyle emocji? Otóż dlatego, że dystrybucją tych samochodów na rynku polskim, ale także na rynku europejskim zajmuje się koncern Stellantis. Tak, ten Stellantis od Opla, Peugeota, Citroena, Fiata, Lancia, DS-a i kilku innych marek, na przykład Jeepa, Rama, Dodge'a, wielu innych marek. Jak to się stało w ogóle, że Leapmotor trafił pod skrzydła Stellantisa? Ano, stało się to tak, że były już szef Stellantisa, Carlos Tavares, uparł się i zawiązał współpracę właśnie ze startupem, który od niedawna funkcjonuje na chińskim rynku i od niedawna de facto produkuje samochody. To prywatny producent samochodów na rynku chińskim, który nie może pochwalić się jakąś olbrzymią produkcją i olbrzymim eksportem. I wtedy cały na biało wjechał Stellantis. Stellantis, który powiedział: hej, my zajmiemy się dystrybucją waszych samochodów poza rynkiem chińskim. Co więcej, my zajmiemy się produkcją tych samochodów poza rynkiem chińskim. I tak T03 trafił do fabryki w Tychach, a C10, choć produkowany w Chinach, sprzedawany jest, uwaga, w salonach Stellantisa. Czyli obok Opla, Peugeota, Citroena, DS-a, Fiata będziecie mogli sobie kupić Leapmotor C10. A już niebawem wersję hybrydową C10 i kilka nowych modeli. No dobra, ale nie wybiegamy aż tak w przód. Mamy zatem C10, która ma baterię o pojemności 69,9 kWh, silnik elektryczny o mocy 218 koni mechanicznych i napęd na tylne koła. I całkiem niezłą dynamikę, w papierach 7,5 do setki, a prędkość maksymalna to 170 km na godzinę. Ale najważniejsze, że tym samochodem naprawdę przyjemnie się jeździ, gdyby nie to całe pikanie. Auto jest komfortowe, jeśli chodzi o zawieszenie, dynamiczne, ma kilka trybów jazdy, no i oczywiście układ kierowniczy można usztywnić trybem Sport. I jak sprawdziłem, zużycie energii to jakieś 19-20 kWh na 100 km. Zresztą, żeby nie być gołosłownym, proszę bardzo, wskazania zużycia są nieco ukryte, to jest stan pojazdu i proszę bardzo, 153 km ze średnim zużyciem 19,1 kWh. A ciekawi jesteście, ile ten samochód będzie kosztował? W momencie, gdy nagrywam ten materiał, no to cena jeszcze nie jest oficjalnie potwierdzona, ale mówi się, że auto nie będzie droższe niż 160-165 tysięcy złotych. Co więcej, auto dostępne będzie w dwóch wersjach wyposażenia. Wszystkie z taką samą baterią i z silnikiem o tej samej mocy z napędem na tył.
A ta podstawowa wersja ma być nawet ciut tańsza, czyli niecałe 160 tysięcy złotych. Reasumując, mamy zatem bardzo duży samochód, który rozmiarami przewyższa praktycznie całą obecną konkurencję. Mamy niezły zasięg, bo deklarowane 420 km topnieje do 360, biorąc pod uwagę realne zużycie. Do tego mamy samochód, który niestety mocno irytuje, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju brzęczyki i piszczyki. Mamy wreszcie samochód, który ma polskie menu, no i mamy wreszcie samochód, który kupujemy w znanej sieci, znanego koncernu i przy znanych markach. A gwarancja? 4 lata i 100 tysięcy kilometrów, a na baterię 8 lat i 160 tysięcy kilometrów. Warto także wspomnieć o ładowaniu. Moc ładowania prądem AC to zaledwie 6,6 kW. Moc ładowania prądem DC to 84. Też zaledwie, bo to też niedużo. I teraz ciekawostka, już niebawem w miejscu Franka, bo przecież Leapmotor C10 debiutuje w wersji elektrycznej, pojawi się wersja hybrydowa, czyli tutaj pojawi się silnik 1.5. Będzie to tradycyjna hybryda, tak naprawdę samochód z range extenderem. Mówię to tak wiecie, żebyście nie żałowali. No ale siłowniki tradycyjnie są. Nie ma jedynie wyciszenia maski, ale pewnie pojawi się w wersji hybrydowej. No i jak już kupicie sobie Leapmotor C10, to będziecie musieli przyzwyczaić się do jednego. Do używania tej karty, bo za każdym razem, gdy będziecie odchodzić od samochodu, niestety on się automatycznie nie zamknie. Za każdym razem będziecie musieli pamiętać, żeby zrobić to. I w sumie to teraz przyszło mi do głowy, że jak to możliwe, że homologację dostał samochód, w którym nie ma fizycznego przycisku świateł awaryjnych. Ani tu, ani tu, ani tu, ani tu, ani nigdzie tu, ani tu. Nawet tutaj, na tym ekranie szybkiego dostępu. Wiecie, jak to możliwe? Piszcie w komentarzach. I znalazłem jeszcze jedną fajną funkcję, którą chciałbym Wam pokazać. To jest, uwaga, funkcja kempingowa. Uwaga, co się stanie? No. 8 sekund kempingu, 10 sekund. Mogę wyłączyć sobie grzanie tyłka. Coś ciepło na tym kempingu. No i co? Zobaczcie, ekran się wygasił, tryb kempingowy działa, bo ogrzewanie działa, ale fotele jakoś szczególnie się nie rozłożyły. Ciekawe. No nic, chyba podziękujemy za kemping. To co? Może tryb drzemki? To jest rzecz, której Europejczycy nie rozumieją. Fotel się rozkłada, ekrany stają się zielone, roletka się zamyka. Jeszcze tylko jakaś muzyczka mogłaby się sączyć z głośników. No i mogę drzemkę sobie uciąć. No i na koniec chyba warto powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Ta pierwsza jazda tym samochodem odbywa się samochodem przedprodukcyjnym, a to oznacza, że na kilka rzeczy przymykam oko. Na przykład na takie delikatne wibracje przy wyższych prędkościach, na fakt, że silnik elektryczny słychać i to nawet nie tylko podczas jazdy, ale na postoju, no i na działanie tych systemów, które mam nadzieję w wersji produkcyjnej będą nieco dokładniejsze i precyzyjniejsze.